Chyba już jesteśmy live, jeszcze zaraz potwierdzimy, Super. czy nam to wystartowało. Chyba już jesteśmy live. Tak jest, dobra. Halo, halo, dzień dobry, witamy o tej bardzo wczesnej porze. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić na absolutnie piękny, artystyczny freeze Michała Floreńczyka. Witaj, Michale. Witam rano. Witam. Witaj o poranku. Słuchajcie, Michał jest bardzo zajętym człowiekiem i ciężko go złapać, ale na szczęście znalazł te 30-40 minut na to, żeby dzisiaj porozmawiać z nami o tym, jak zrobić dobry film, nie tylko na YouTube. Michał jest doświadczonym twórcą internetowym, współzałożycielem grupy Jelenie Jaja. Od jakiegoś czasu już samodzielnie rozwija swój brand Direct Share Media, który niedawno wszedł w skład Jacob Holding. Jest też aktorem, producentem, operatorem. Kim jeszcze jesteś, Michał? Łyżwiarzem, rzeźbiarzem, bednarzem, tokarzem. Prawdziwy człowiek renesansu, człowiek wielu talentów, Michał Floriańczyk. Dziękuję, że znalazłeś czas. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je teraz, a jeżeli będziecie mieli później, to także zostawcie w komentarzach. Może kiedyś uda się ponownie zaprosić Michała. Michale, przechodząc do konkretów, widzimy w tle trochę sprzętu. Bardzo Ci dziękuję, że zrobiłeś nam taką piękną wystawę. Powiedz mi, co widzimy za Twoimi plecami? Za plecami widzimy Red Camera, to jest kamera 8K. Bardzo fajny sprzęt, sympatyczny, nagrywa w jakości, której jeszcze większość telewizorów nie obsługuje, ale już się pojawiły na rynku takie. Okej, powiedz mi, co nagrywasz? Nagrywasz filmy kinowe, fabularne, dokumenty, reklamy? Co robisz? Ta kamera była na kilku produkcjach, nawet na 1983 pani Agnieszki Holland, więc no i działa i faktycznie to jest taki Netflixowy standard, można powiedzieć. Na tej kamerze też na co dzień nagrywamy reklamy w naszej firmie, więc to jest taka kamera, która tylko trafia raczej na poważne produkcje. Mówisz poważne produkcje. Powiedz, rozwiń jeszcze kilka zdań na ten temat. Czym Twoim zdaniem, z Twojego doświadczenia różni się ta profesjonalna, poważna produkcja od tego, co zazwyczaj nagrywa się na YouTube czy na inne platformy internetowe? Poważna produkcja, mam na myśli przynajmniej kilkadziesiąt osób na planie. To jest wtedy poważna produkcja, albo nawet kilkanaście osób, to już można powiedzieć, że to już jest poważna produkcja reklamowa. I zazwyczaj tak to wygląda, a już mniej profesjonalne produkcje dziś ograniczają się do kilku osób i wtedy faktycznie to może być materiał na YouTube. Chyba że kręcimy dokument, to wtedy też ta ekipa może być mniejsza, może też być to profesjonalny dokument, ale wtedy nie wymagamy aż tylu osób na planie. Okej, a powiedz mi, sama praca z kamerą, bo ja słyszałem różne rzeczy, jest kilka filmów na YouTubie, Red versus na przykład iPhone czy inny telefon. Czym różni się w takich detalach Twoja praca, gdy nagrywasz Redem lub gdy zlecasz pracę Redem, a gdy nagrywasz czymś innym? Jak bardzo różnią się te dwie sprawy? Tak, jak każdy w tych filmikach próbuje zaznaczyć faktycznie, że najważniejsze jest światło i też zgadzam się z tą tezą, gdyż dobre oświetlenie pozwala tak naprawdę wyeksponować ten obraz tak jak chcemy i nawet jak mamy super sprzęt, a nie mamy dobrze oświetlonego planu, to możemy gorzej nagrać ten materiał, niżeli byśmy mieli na przykład telefon i wtedy fantastycznie postawione światło. To jest fakt, ale jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy taką kamerą profesjonalną a telefonem komórkowym, jest to, że obraz z telefonu komórkowego jest zazwyczaj płaski, nie ma tej głębi ostrości, ciężko ją uzyskać, bo nie mamy możliwości dopięcia żadnych obiektywów do tego, nawet jeżeli są, to są obiektywy raczej amatorskie, takie do kupienia, nie wiem, w AliExpress albo w tego typu sklepach i faktycznie nie przeniesie się ten obraz nigdy. Te porównania są tylko clickbaitami tak naprawdę, aby nabić sobie wyświetleń i często właśnie faktycznie ludzie, którzy się zajmują technologią, czy są operatorami, którzy mają takie kanały na YouTubie, robią to celowo, aby zdobyć jak najwięcej kliknięć, a tak naprawdę jest bardzo ciężko doskoczyć do tego poziomu, no gdyż cena też robi swoje i faktycznie nie da się porównać, myślę, Fiata do Lamborghini czy do Ferrari, to jest tego typu porównanie, więc tak naprawdę to są absurdy, jeśli chodzi o tego typu filmiki.
Ale najważniejsze, tak jak powiedziałem, faktycznie światło, bo gdybyśmy mieli taki sam plan, jak powiedziałem, jeden oświetlony, drugi nieoświetlony, to myślę, że faktycznie no, lepiej by wyglądał na pewno z telefonu komórkowego ten wyeksponowany, niżeli z kamery, gdzie nie mamy żadnego źródła światła. Myślę, że to jest bardzo ważna uwaga, którą powiedziałeś i wszyscy, którzy będą nas oglądać, którzy będą nas słuchać, muszą sobie zdać sprawę z tego, że sam obiektyw, czy to w telefonie, czy w bardzo profesjonalnej kamerze, to jeden aspekt, ale drugi to jest światło. Czy to światło z jakichś reflektorów, czy to światło dzienne, ono musi być, bo inaczej ten obraz będzie zdecydowanie słabszej jakości. Jeżeli się nie mylę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ty w tej chwili korzystasz ze światła dziennego. Tak jest, nie mam żadnego oświetlenia tutaj, mam tylko okna i to też jest bardzo ważna sprawa, żeby ustawiać się zawsze przodem do okna, nie tyłem, bo wtedy jest ciężko faktycznie nagrać nam i wyeksponować i wtedy jesteśmy niedoświetleni. I ja nie korzystam z żadnego światła w tym momencie, bo też na te potrzeby jest dzień, więc mogę wykorzystać to, że akurat jest odpowiednie, idealne oświetlenie słoneczne. I też radzę każdemu na początku, ponieważ żeby zrobić dobry plan, nie potrzebujemy tak naprawdę drogiego światła, nie potrzebujemy drogich akcesoriów. Wystarczą proste przedmioty. Nie wiem, tu mam ze sobą na przykład blendę, która kosztuje kilkadziesiąt złotych i ona już robi bardzo dużo. Nawet zobaczcie, jak ja sobie mogę doświetlić twarz w tym momencie, już to wygląda lepiej. Nawet, bo pomimo, że jestem daleko od okna, to ta blenda łapie bardzo ładnie nam światło. I jeżeli nie stać nas na blendę albo nie chcemy wydawać pieniędzy na blendę, można posłużyć się styropianem. I styropian jest równie często używany w profesjonalnych produkcjach, gdyż jeśli kręcimy przykładowo na dworze, to taka blenda może zostać zwiana przez wiatr, bądź ciężko ją utrzymać w ręce, jeżeli mocno wieje, a styropian faktycznie jest stabilniejszy i pełni podobną funkcję. Często też te styropiany są oklejane faktycznie taką srebrną powierzchnią, aby jeszcze mocniej odbijać to światło. I no, styropian, wiadomo, kosztuje parę złotych, więc można na początku skorzystać z tego. Tutaj mamy komentarz bardzo, bardzo piękny od Mateusza Dybki. Warto mieć dobre światło. No te światło, co nosimy w sobie, oczywiście tak, Mateusz, to światło też. To prawda, tu się zgodzę na pewno, oczywiście. To, co myślę, że warto na co zwrócić uwagę, co wytrawne oko obserwatorów na pewno wychwyci. Jak widzicie, ja jestem maksymalnie oświetlony. Widziałem tutaj takie dwie proste lampy, ale ustawiłem je na maksa i w moich okularach, tutaj zobaczycie jedną lampę, a tu gdzieś będzie druga. Czyli nie będę obracał kamery, ale widać tę różnicę w obrazie. Ja nawet myślę, że jestem trochę nawet za mocno oświetlony, gdzie ta moja twarz wygląda troszeczkę nienaturalnie. Ale chciałem wam pokazać to porównanie tego światła dziennego i takiego światła nawet prostych, dosyć tanich lamp. Ale myślę, że ten prosty trik, który Michał pokazał, czyli blenda albo nawet styropian. Więc zamykając wątek światła i trochę wracając do tych kwestii technologicznych, powiedz mi, czy tobie jeszcze zdarza się ciągle nagrywać telefonami albo prostymi lustrzankami, czy to już zupełnie jest ten etap za tobą? Tak, i czasami takie kamery kompletnie nie zdają rezultatu, są bezużyteczne. W przypadku eventów czy szybkich nagrań, krótkich nagrań, to ta kamera jest bezcelowa, bezsensowna, ponieważ taka kamera wymaga też zaawansowanej postprodukcji i jeśli nagramy nawet obraz, on wygląda fajnie w tej takiej pierwotnej postaci, ale nie jest on na tyle satysfakcjonujący i trzeba oddać go wnikliwej postprodukcji, mam na myśli tutaj korekcję i to też jest bardzo kosztowny zabieg i czasochłonny i faktycznie możemy wtedy uzyskać fajny efekt, a często w lustrzankach czy bezlusterkowcach mamy już dobry obraz wyjściowy, nie musimy za dużo zmieniać kolor korekcji, jest to szybszy proces, na pewno pliki ważą mniej i to też pozwala nam bardzo szybko zmontować ten materiał, przerobić go i go wpuścić do sieci, dlatego też nie zawsze takie profesjonalne kamery służą. Jasne, czyli tutaj mamy kolejną kwestię, czyli czas. Jeżeli na coś mam mało czasu, to ten telefon lub prostszy aparat. I jedno zasadnicze pytanie, czym się różni lustrzanka od bezlusterkowca? No tak jak samo słowo jest w lustrzance, czyli ma lustro, czyli odbija się ten obraz w lustrzance, a bezlusterkowiec tego już nie posiada i teraz w ogóle technologia zmierza ku temu, na przykład Canon zmierza w tę stronę, że wycofuje lustrzanki i wprowadza całą serię R,
która będzie bez lusterkowcami i faktycznie no, miałem okazję ostatnio oglądać te kamery i to jest fantastyczne, kamery czy też bezlusterkowce. Faktycznie no, jeden z pierwszych bezlusterkowców 8K, też no, niesamowity sprzęt, Canon R5, rewelacja uważam, może nie do końca do filmowania, ale do fotografii absolutnie się nadaje. I coraz więcej, myślę, będzie firm zmierzało ku temu, aby faktycznie tworzyć te bezlusterkowe systemy. One są bardziej zaawansowane, jest więcej faktycznie tam technologii w tym powkładane i to się przekłada w dużym stopniu na obraz, też jest kompatybilne, też pozwala nam na szybszą pracę, na sprawniejsze użytkowanie. I ostatnio mogę powiedzieć, że miałem to w rękach i faktycznie chyba też się przekonam, też zakupię bezlusterkowca pierwszego w życiu, bo wcześniej nie miałem i będę z niego korzystał. To jest myślę, że bardzo ciekawe dla wielu odbiorców, jaki sprzęt wybrać. I zanim myślę, że bo aparat, czy to ten lusterkowiec, czy lustrzanka, czy bezlusterkowiec, myślę, że to już jest jednak krok wyżej poza tym, co mamy najpierw w ręku, czyli poza telefonem. Powiedz mi, sam telefon, czy troszeczkę upraszczając, iluletni telefon, że tak się wyrażę, daje radę, czyli że jesteś w stanie nagrać w tej chwili jakiś materiał, którego jakość nie będzie zła, zakładając to dobre oświetlenie. Czy to musi być najnowszy telefon, czy to może być telefon sprzed kilku lat? Jakie są twoje doświadczenia? Ja uważam, że tak 2 lata wstecz, jakbyśmy patrzyli na te modele, to jesteśmy w stanie jeszcze coś uzyskać, a technologia idzie tak niesamowicie do przodu i faktycznie uważam, że no, jednak już jeżeli telefon jest starszej generacji i nie nagrywa nawet Full HD, to będzie bardzo ciężko zrobić dobry materiał na nim. To jest oczywiste. Okej, a powiedz mi odnośnie tego pojęcia, które określiłeś, Full HD, czyli ta wysoka rozdzielczość, tak mogę tak powiedzieć? Tak. Wcześniej użyłeś określenia 8K. A jak to się ma do potrzeb widzów, gdy większość użytkowników ogląda... Nie ma takich telewizorów, tak. Nie ma takich telewizorów, to po pierwsze. Po drugie, większość rzeczy ogląda na małym ekranie telefonu komórkowego. Czy to nie jest trochę tak, że mamy z jednej strony postęp technologiczny ogromny, ale nie nadąża za tym podaż czy popyt ze strony odbiorców? I czy tak naprawdę te Full HD nie jest absolutnie wystarczającą jakością nagrywania? Oczywiście tu się zgodzę w 100%, że nie wiadomo tak naprawdę, po co jest ta jakość w tym momencie, jeżeli mówimy ogólnie o użytkownikach, ponieważ większość osób nie ma nawet takich odbiorników, żeby to 8K czy 8 razy to HD otworzyć. To jest raczej niemożliwe. Uważam też, że ten obraz jest dlatego nagrywany w takiej rozdzielczości, ponieważ łatwiej jest później użyć postprodukcji, łatwiej jest tym materiałem później manipulować. Jeżeli mówimy o CGI na przykład i dodajemy tutaj efekty specjalne, no to faktycznie taki obraz jest idealnym obrazem do późniejszej postprodukcji i dlatego też się nagrywa w takim formacie. Często też nagrywa się w takim formacie, a obraz jest wypuszczany w 4K, aby faktycznie większość użytkowników mogła go zobaczyć. Tak samo YouTube też ma opcję 4K, gdzie faktycznie można sobie oglądać te materiały. Jeżeli ktoś ma dobry telewizor w domu i chce sobie obejrzeć faktycznie te wszystkie detale, dokładnie widzieć te barwy, no to faktycznie warto oglądać w tej rozdzielczości. Myślę, że warto jeszcze troszeczkę doprecyzować, że gdy mamy tę wysoką rozdzielczość, to w montażu nawet takim prostszym jesteśmy w stanie zbliżyć się, wycinać jakąś klatkę. Gdybyśmy... Tak, oczywiście, no to mamy szeroki obraz, możemy się dokropowywać oczywiście. Nie tracąc na jakości, to myślę, że jest, dokładnie, to jest bardzo ważne. Warte podkreślenia. No dobrze. Michał, powiedz, jakie były twoje pierwsze doświadczenia w nagrywaniu? Tak cofnijmy się trochę. Czy ty nagrywałeś od razu kamerą, czy szkoliłeś się na Redzie, czy najpierw nagrywałeś na telefonie? Jak to było? Pierwszy materiał, jaki nagrywałem, to na lustrzance 5D Mark II i to było lata temu. I
wtedy robiłem swoje pierwsze produkcje, czy to były jakieś krótkie reklamy, które później gdzieś wysyłałem na konkursy, czy to był jakiś swój pierwszy film, który wysyłałem na konkurs, to realizowałem go na lustrzance. Raczej nigdy telefonem nie kręciłem, ale też uważam, że można i jest to na pewno bardzo sprawne narzędzie, gdyż od razu możemy otworzyć ten materiał, zobaczyć to, co nagraliśmy. Jest to nawet szybsze niż na lustrzance, bo też mamy większy monitor, możemy też więcej rzeczy zauważyć i faktycznie no, to jest bardzo sprawny sprzęt, jeżeli chodzi o telefon komórkowy. Powiem szczerze, że no moja przygoda się zaczęła na studiach tak naprawdę, już tak profesjonalnie, gdzie ja poszedłem na, można powiedzieć, praktyki do firmy Mania Studio i tam też nauczyłem się wielu rzeczy i też każdemu polecam pójście na praktyki bądź zapisanie się na jakiś kurs jeszcze przed szkołą filmową, jeżeli ktoś zdaje na wydział operatorski, aby faktycznie obyć się na planie, zobaczyć, nauczyć się od profesjonalistów, bo uważam, że praktyka jest najważniejsza w tym wypadku. Możemy teoretyzować wszystko i tak naprawdę osoba, która przeczyta 10 książek, zobaczy, nie wiem, 1000 tutoriali, a nie wejdzie nigdy na plan, nie będzie wiedziała, jak się zachować i na nic to się zda. Bo uważam, że to akurat w przypadku filmowania to jest obserwacja i uczenie się od lepszych od siebie. Czyli musimy znaleźć swojego mistrza. Mentora, tak. Mistrza, który nam pomoże rozwinąć skrzydła. Powiedz, czy w przeciągu tych kilku lat zmieniło się coś w zasadach dobrego filmowania? Na coś, poza tym, że sprzęt zmienił się, rozwinął się, mamy większe możliwości, czy jeżeli chodzi o zasady kadrowania, nagrywania, zauważyłeś istotne różnice, czy one są mniej więcej klasyczne i takie, jak były nawet 20-30 lat temu? Czy teraz nawet nagrywamy wertykalnie często te materiały, czyli tak jak w Pionie, czy tak jak nagrywane są Insta Stories, też bardzo mocno się zmieniła branża filmowa, gdyż środek naszego obrazu jest często najważniejszy, to znaczy jeśli nagrywamy na przykład reklamę jakiejś dużej sieci, czy to jest Adidas, Nike, czy jakieś polskie duże marki, to często operatorzy mają już z góry narzucone wymogi, że muszą nagrywać faktycznie na postaci na środku, aby w postprodukcji można było wyciąć z tego poziomego obrazu pion i można było puszczać to czy na jakieś banery, czy faktycznie na Insta Stories, czy na Facebooku, tak samo na Storiesy. I to też bardzo mocno zmieniło branżę. Wiele osób próbowało robić na teledyski verticalu, ale niekoniecznie to się przyjęło i ja nie widzę jakiegoś boomu. Widzę bardziej ten boom, jeżeli chodzi o komercję, jeżeli chodzi o sprzedaż poprzez social media, to faktycznie ten format się przyjmuje i coraz częściej jest nagrywany w ten sposób. Myślę, że tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że to, co powiedziałeś, że różne platformy mają, widzowie różnych platform są przyzwyczajeni do różnego rodzaju oglądania, tak? Bo z tego, co ja słyszałem, to jednak cały czas, mimo wszystko, większość użytkowników na telefonie ogląda w pionie i rzadko kiedy robimy ten obrót. Zupełnie inaczej jest, gdy oglądamy coś na komputerze. No tak. Mamy też na Facebooku, niektórzy wypuszczają filmy kwadratowe, tak? Podobno to troszeczkę poprawia dotarcie do odbiorców. To jest, myślę, że bardzo ważne pytanie o to, gdzie ten materiał, który robimy, chcemy wypuścić. Jakie jest przeznaczenie, oczywiście. Tak, każda platforma i też, tak jak powiedziałeś, może być to film edukacyjny, film fabularny, albo może być to reklama i to reklamy mogą być 6-sekundowe, a mogą być to reklamy kilkuminutowe. Więc może powiedz mi tak, czy ty jesteś w stanie, bo adresujemy ten materiał głównie do osób początkujących, których życzymy oczywiście tego, żeby w jakiejś niedalekiej przyszłości mogły nagrywać reklamy albo współtworzyć filmy dla Netflixa czy innych platform, ale gdy jesteśmy na samym początku, to czy zgodzisz się ze mną, że najważniejszą rzeczą dla tych początkujących jest przede wszystkim, żeby dobrze pokazać i wykadrować siebie, bo zakładam, że osoby początkujące będą nagrywać siebie, czy to będą jakieś webinary, czy to będą jakieś krótkie poradniki, coś, co pozwoli im pokazać siebie. Jak siebie dobrze pokazać w kamerze, jak siebie dobrze wykadrować? Prosiłbym o kilka. To ja na pewno nie jestem dobrze wykadrowany teraz, bo troszeczkę tutaj wstawałem
parę razy i można powiedzieć, że najważniejsze jest, aby obraz, nasza twarz, nasze oczy były w tym złotym podziale, czyli mam na myśli 2/3 obrazu i faktycznie wtedy będziemy wyglądali dobrze. Nie możemy być za bardzo na środku, tak jak byłem przed chwilą i wcześniej, bo to nie wygląda korzystnie, nie zawsze to pasuje też. Jeżeli nagrywamy zwyczajny wywiad, nie jest to film, nie jest to uargumentowane w jakiś sposób, to warto jednak trzymać się tych zasad, nagrywać troszeczkę tę głowę wyżej, tak jak teraz siedzę. I wtedy ten obraz wygląda lepiej i profesjonalniej. No i też ważne, aby zadbać o tło. Ja akurat mam tło rozproszone dość mocno i jest bardzo dużo tutaj detali, które rozpraszają i odwracają uwagę. To nie jest dobre, jeżeli nagrywamy faktycznie jakieś blogi i nie polecam. Lepiej mieć jasną ścianę, neutralne tło. A faktycznie no tutaj ze względu na to, że trochę tego sprzętu przyniosłem, to już nie zwracałem na to szczególnej uwagi, po prostu stawiłem taki kadr, jaki widzimy. Ale myślę, że faktycznie jeśli chcemy być profesjonalistami i zacząć nagrywać blogi techniczne czy blogi, w których wypowiadamy się na różne tematy, warto, aby pójść w minimalizm. To znaczy, jeżeli już jest jakaś półka, to aby ona była czysta, aby zabrać z niej niepotrzebne rzeczy, czy niepotrzebne tytuły książek, które mogą odwracać uwagę. Czyli zminimalizować tak naprawdę przestrzeń za sobą i wtedy myślę, że będzie to wyglądało raz, że profesjonalnie, dwa, że ludziom będzie się lepiej słuchało, będą wtedy skupieni w 100% na osobie, a nie będą patrzyli na to, czy ktoś ma właśnie w tle jakiś kwiatek, czy jakiś kolor ściany inny, czy jakąś książkę, czy cokolwiek innego. To jest bardzo, bardzo ważne. Okej, czyli po pierwsze światło, po drugie odpowiednie wykadrowanie siebie, po trzecie odpowiednie tło i po czwarte chyba wreszcie na tym początkowym etapie, kiedy nie możemy sobie pozwolić na zatrudnienie dźwiękowca, odpowiedni dźwięk z jakiegoś całkiem prostego mikrofonu. Powiedz, jak ty sobie radziłeś, gdy miałeś lustrzanki? Czy ty nagrywałeś w jakimś zewnętrzny sposób dźwięk, czy zbierałeś to z lustrzanką? Jak to wyglądało? I tak, i tak. Miałem rejestrator, zwykły Zooma zwykłego oraz podłączałem też mikrofon taki kierunkowy na kamerze i on też ładnie zbierał faktycznie dźwięki i tak sobie radziłem początkowo. I też z dźwiękiem jest ważne to, nawet jeśli nie mamy lustrzanek czy bezlusterkowców, a mamy telefon, warto podłączyć nawet te słuchawki, tak jak teraz podłączyłem, tak? Jest na pewno lepszy dźwięk, to jest raz, a jeżeli nie chcemy pokazywać słuchawek, to warto postawić namiot taki z koca czy z kołdry, znaczy z poszewki, przepraszam, i powiesić go po 3 stronach, aby wytłumić ten dźwięk, aby nie roznosiło nam się echo. I wtedy ten dźwięk będzie zdecydowanie lepszy. Można też oczywiście zastosować suszarkę, jeżeli nagrywamy tylko dźwięki, położyć na tej suszarce te rzeczy, usiąść pod suszarką i nagrać sam dźwięk. I wtedy to jest łatwe, proste i przyjemne, jeżeli ktoś się oczywiście zmieści. I wtedy dźwięk jest na pewno czystszy, na pewno nie rozchodzi się po pomieszczeniu i wtedy możemy nagrać na przykład coś z offu. Czy nagrywamy jakiś film, dodajemy wtedy dźwięk w postprodukcji. To jest bardzo ważne. Też nie nagrywajmy raczej w toalecie, gdyż tam się bardzo mocno dźwięk rozchodzi i nie wygląda to dobrze. Nie polecam. I w ogóle nie zabierajmy sprzętu do toalety, bo może wpaść, tak, niechcący, tak. Może się coś wydarzyć złego. A zbyt duże korzystanie z telefonu może grozić hemoroidami. Więc może troszkę przeskakując i powoli zbliżając się do puenty. Już udzieliliśmy kilku, myślę, że bardzo fajnych technicznych porad, za co bardzo ci dziękuję, ale chciałbym cię jeszcze prosić na bazie twojego doświadczenia, takie 3 punkty, którymi mógłbyś się podzielić z widzami, którzy dopiero są na początku swojej drogi. Na co jeszcze poza technikaliami albo na jakie jeszcze inne techniczne sprawy powinni zwrócić uwagę, zanim zaczną i zanim opublikują swój pierwszy film na YouTubie? Mówmy się, że na YouTubie. Na YouTubie, okej. Na YouTubie zasada szybkiego montażu. To jest podstawa. Uważam, że jeśli chcemy zrobić fajny, ciekawy film, musi być on dynamiczny. Tym bardziej, jeżeli nie jesteśmy znanymi twórcami i dopiero zaczynamy, powinniśmy trzymać się nawet zasady, że co 3 sekundy zmieniamy ujęcie i próbujemy robić coś naprawdę bardzo krótkiego, do 2 minut. Taki pierwszy filmik uważam, że powinien nie więcej niż 2 minuty zajmować, gdyż ten watch time jest coraz mniejszy i coraz ciężej jest zdobyć atencję widzów dzisiaj. I polecam serdecznie faktycznie nauczenie się kondensowania tych treści, które tworzymy. To jest bardzo ważne i
potrzebne, bo faktycznie zobaczmy nawet jak reklamy dzisiaj funkcjonują. One są często bardzo szybko, dynamicznie montowane i to faktycznie powoduje, że widz bardziej się skupia i nie czuje upływu tego czasu, bo jeżeli jest długie ujęcie, to czujemy, o coś się wydłuża, tak? I to jest taki zabieg psychologiczny i faktycznie warto go stosować. Okej, to punkt pierwszy. Punkt drugi? Punkt pierwszy. Punkt drugi. Jeżeli wrzucamy na YouTube, no miniaturka. Miniaturka jest podstawową rzeczą. Jeżeli nie zrobimy dobrej miniaturki, to jest bardzo ciężko, że ten materiał faktycznie będzie w jakiś sposób klikalny i to jest naprawdę bardzo ważne, aby przemyśleć, nawet stworzyć, dodać jakieś graficzne rzeczy do tej miniaturki, aby widzowie w nią kliknęli i ją dostrzegli w ogóle w tych miliardach filmów. A punkt trzeci to tytuł naszego materiału, aby też był w jakiś sposób chwytliwy. Czyli nie musi być od razu clickbait, ale warto, aby przykuł w jakiś sposób uwagę. Nie musi być to kontrowersyjne, może być normalne, ale przemyślane. Michał, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że kilka bardzo konkretnych informacji widzowie otrzymali. Wszystkim, którzy o tej wczesnej porze byli z nami, bardzo serdecznie dziękuję. Michał, ja Cię teraz wyłączę, ale proszę nie rozłączaj się, bo muszę Cię koniecznie Oczywiście zapytać, jak było na planie i współpraca z Agnieszką Holland, jak to w ogóle wyglądało. Więc jeszcze się nie rozłączaj. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie zostawcie je w komentarzach. Serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia projektu Jak promować kulturę online. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie i na stronie. No i cóż, niedługo kolejne rozmowy, kolejne filmy. Chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że po pierwsze projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci i bardzo za to serdecznie dziękuję. I jeszcze branding na sam koniec. Otóż to. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.